sobie tyle czasu, więc się teraz wyłączy, wysprząta. U góry już powinno być zdecydowanie ciepło. Także ten termometr tam jest położony przemyślnie, ponieważ chcę, żeby on się komunikował bezpośrednio z alarmem, który tam wisi. Alarm letni jest szczególnie koniec czerwca, lipiec oraz sierpień, kiedy mamy spływy kajakowe, no to goście korzystają również z tej wody i wtedy jest uzasadnienie. Cena peletu. Ile tam teraz pelet kosztuje? 2023 rok, początek roku. Cena peletu 2000. Oczywiście. Okay. I na dole. O, teraz sobie niby chodzi jeszcze. Możemy go zresetować. Powiedzmy, będzie już teraz, niech się włączy. Nie ma problemu. I on wysyła komunikaty na dół do pieca, że tam ma sobie po prostu działać dalej, sprzątać, albo co tam będzie chciał. Nie? I tak to. Cześć, witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się propagowaniem off-gridu, propagowaniem życia poza siecią i propagowaniem tych wszystkich rozwiązań, które pozwoliłyby Wam żyć bez płacenia rachunków. Czy to jest możliwe? No wiadomo, tak jak zawsze mówię przed wszystkimi odcinkami, bardzo często okazuje się, że wszystko możliwe jest na papierze, w teorii, w praktyce również to bywa, tak, że samemu musicie się przekonać, po prostu. Często też przekonują Was nasi goście, tak? I pokazują, że coś można, nie można. Jesteśmy z wizytą nie bez kozery. Za moimi plecami widzicie kościół, a my wejdziemy zajrzymy księdzu przez ramię. Będziemy u księdza Sebastiana, który, można powiedzieć, że już tutaj na nas czeka, tak? My już właśnie pierwsze co zrobiłem, jak podjechałem, to się zastanawiałem, mówię, o co chodzi, że ta plebania jest taka wielka, bo mówię sobie, no ksiądz tutaj na tej plebanii, tak mówię sam, a dom niemały, 240 metrów, no ale później okazało się, że dowiedziałem się, że tutaj ponoć, witam serdecznie, witam. Proszę księdza, o co chodzi? 240, czy ksiądz nie przesadza? 250. 250? Nie przesadzam, parafię zaczęto budować, tą plebanię, kiedy miałem 12 lat, więc nie miałem na to wpływu. Otrzymałem tę plebanię do zarządu, całą parafię w Lędeczku, witamy w Lędeczku. No i próbowałem doprowadzić do stanu takiego, jaki mamy teraz. To, co widzicie, zostało ukończone na początku listopada 2022 roku. Zapraszam serdecznie do środka, spróbujemy zobaczyć, jak przeżyć na wsi. No właśnie, co ma wspólnego off-grid? Co ma wspólnego off-grid z plebanią, z księdzem? Przecież ksiądz to ma niezłe tam chody u góry, u Boga, w związku z tym to ksiądz to powinien chyba najmniej się w ogóle martwić o energię. No też jestem człowiekiem i też się martwię o to, żeby funkcjonować, żeby było prądu trochę, żeby było trochę ciepło i spróbujemy Wam się pokazać. A księdza też ceny dotykają, bo to księże to tak... my dotykają nas tak samo ceny, ponieważ wszystkie kościoły są w taryfie C, czyli taryfie przemysłowej, więc tak jakbyśmy... A moment. Czyli to jak? Ale moment, bo ja z racji wizyty to poruszymy może taki temat, bo jeżeli są w tej taryfie, to dobrze mówię? To jest najdroższa taryfa? Taryfa przemysłowa, tak. To jest dla firm, taryfa firmowa C11 ja płacę. To jest chyba dla tych małych firm. Niemniej mamy opłaty handlowe i płacimy przesyły prądu. Czyli dużo więcej płacicie niż normalny użytkownik, tak? Zdecydowanie więcej. Kościoły są podłączone pod taryfę. No jak? No ale przecież wszyscy mówią, że księża to tam za darmo wszystko mają. Za darmo nic nie mamy. Płacimy tak samo podatki, płacimy ZUS-y i płacimy tak samo za prąd. I za wszystkie inne dobrodziejstwa, które dzisiaj ma każdy obywatel. Okej, dobrze. Dom jest taryfa G. Są dwie taryfy tutaj nocna, G12, noc dzień, co nam umożliwia też pewne manewry, jeśli chodzi o prąd. Natomiast kościoły to są taryfy C11, za które się płaci przesyły normalnie jak dla małych firm. Dlaczego? Nie wiem. Okej, dobrze. Czyli teraz tak, proszę księdza, to w takim razie lecimy z tematem za księdzem, tak? Proszę prowadzić nas. Tak, idziemy. Kotłownia. Tak, to jest to, co nasi widzowie uwielbiają, kochają, ale z tego, co ja słyszę, to ksiądz również czuje się tutaj jak ryba w wodzie. Tak, ja tu przychodzę właściwie codziennie, czasami 2 razy dziennie. To jest, ja nazywam, mówię, że to jest piec do ogrzewania. Uważam, że to jest maszyna do ogrzewania budynku, która potrafi, ma 20 kW.
Piec 20 kW. 20 kW, dokładnie, potrafi sobie poradzić z całym budynkiem, z 250 metrami, wszędzie jest ciepło i on sobie radzi sobie dosyć fajnie. Tu mamy taki podajnik oczywiście, na 200 prawie litrów peletu, 197 dokładnie sobie, oraz mamy do tego podłączone, może nie wygląda to zbyt bardzo estetycznie, natomiast spełnia się w zupełności, zbiornik na wodę pół tony. Co ciekawe, ma on 3 wężownice, które go cały czas kontrolują. Jedna jest po to, żeby podgrzać, druga jest po to, żeby zabrać tą wodę w razie, jakby była za gorąca. Dlaczego? Dlatego, że jest podłączona pod panel solarowy. Jedna jest pod solar, to jest ta górna, która sobie tutaj dolatuje, tutaj pięknie. I solar pokazuje temperaturę. Dzisiaj mamy tam temperaturę u góry 2,7 stopnia, na dole w zbiorniku woda. Moment, zaraz zerkniemy. Tak, pokazuje tyle. Dzisiaj nie nagrzejemy nic, ale 3-4 dni temu tam chyba ze 2 stopnie się udało podgrzać tą wodę, 2-3 stopnie. Oczywiście zbiorniki wyrównawcze. Druga wężownica jest po to, żeby w razie jak latem zbyt duża jest temperatura, którą podgrzeje się w tym oto baniaku. No rekord, w buforze rekord nam zrobiło 86 stopni, więc zamontowałem taki czujnik, który powoduje, że przy 75 stopniach woda zostaje schłodzona. Rozebrana w jakiś sposób. Jest ruszony obieg kaloryferów w całym budynku. Na chwilę po prostu, żeby zbić temperaturę. 3-4 minuty, tak to działa dokładnie. No i trzecia, którą jest podłączona pod piec i piec sobie ogrzewa tą wodę, tak zwane krótkie podłączenie. No i tak to sobie wszystko sprawnie działa. Czyli to jest typowy zbiornik ciepłej wody użytkowej? Tak, to jest ciepła woda użytkowa. 500 litrów ciepłej wody użytkowej jest dostępne. Podgrzanie jego tak z temperatury 18-20 stopni, to jest około 1,5 godziny przy pomocy peletu. Natomiast jak jest słońce, idzie to i jeszcze nawet bym powiedział dosyć szybciej. W przypadku ogrzewania słońcem ciepłej wody użytkowej 500 litrów, bo to jest ogromny zbiornik. Mało kto w domu ma 500 litrów zbiornik na ciepłą wodę użytkową. Ile miesięcy w ciągu roku nie można liczyć na słońce? W zeszłym roku nie mogliśmy liczyć na słońce równo 4 miesiące co do dnia. Od 28 lutego do 31 października woda była grzana wyłącznie przez solar. I wystarczyło tej wody naprawdę, do kąpieli miała 40 ponad stopni. Oczywiście najcieplejszym miesiącem dla tego solara to jest zawsze czerwiec. To jest 70, 76 do 80 stopni. W zeszłym roku był rekord 8 pełnych miesięcy. Pełnych, bez żadnej przerwy. Potem oczywiście w listopadzie też słońce dogrzewało, ale już były przerwy, trzeba było dogrzać przy pomocy pieca. Natomiast 8 pełnych miesięcy w zeszłym roku, w 2022 się udało. To był rekord. Wcześniej było to 7 miesięcy, niecałe 7 miesięcy, z przerwami 8 miesięcy. W zeszłym roku słońce akurat pasowało. Jeśli podgrzeje wodę, ten zbiornik do 70 stopni latem, no to wiadomo, temperatura na dworze jest dosyć wysoka, więc sobie starcza to na 4 do 5 dni. No i wykorzystujemy to, nie tylko dla mnie ta woda jest. Tylko jeszcze gdzie? Jeszcze jest wykorzystywana dla naszych gości, którzy tutaj przypływają na kajakach. Czyli to dobrze, czyli tak. To jak gdyby to ma uzasadnienie, czyli tak. Ta ilość tej wody to też tak nie bez kozery jest na tyle duża, dokładnie. Bo jest drugie dno. Tak, drugie dno to nie jest dla jednego człowieka, bo by było rzeczywiście bez sensu utrzymywać taki zbiornik z wodą, natomiast w miesiącach letnich, szczególnie koniec czerwca, lipiec oraz sierpień, kiedy mamy spływy kajakowe, no to goście korzystają również z tej wody i wtedy jest uzasadnienie. Cena peletu. Ile tam teraz pelet kosztuje? 2023 rok, początek roku. Cena peletu 2600, 500 za jedną paletę. To jest prawie tona na palecie, 900 ponad 60 kg. Czyli około tony 2600. 2600, tak, jest dosyć drogi. Rok temu ile kosztował? Można było kupić rok temu, na początku roku zeszłego około 900 zł kosztował pelet. A 2 lata temu, jakby tak porównywać? Tu były ceny porównywalne, 870, 890, ta cena się tak czyli rok, w ciągu roku? W ciągu roku, cena w ciągu roku poszła, no, 3-krotnie. A kosztowała nawet pod koniec zeszłego roku 3000, także dosyć. To jak to się ma do inflacji? To nie ma się do inflacji. Nie ma się do inflacji, bo to jest 300 razy, 300% poszło do góry, 3-krotnie, także 300% poszło to do góry. Czyli tym bardziej jest to uzasadnione, żeby oglądać dobry projekt. Tak, opłaca się oglądać dobry projekt, dlatego że można się dowiedzieć, jak tych pieniędzy trochę zaoszczędzić oraz jak
szczególnie mieć energię wtedy, kiedy tej energii w okolicy nie ma. Wiemy, że różnie z tą energią bywa, szczególnie u nas w takich małych miejscowościach, lędyczek. Czasami tej energii po prostu bywa, że brakuje dzień, dwa. Nie jest to dużo, natomiast wiadomo, że jest to wtedy utrudnione dla mieszkańców tej miejscowości. Normalnie ciepła woda użytkowa na jakiej temperaturze jest trzymana? Czyli ksiądz na jakiej temperaturze ją trzyma, tak żeby, o właśnie, no wyłącza się nagle na 1-2 dni, nie ma energii, to czy ta woda w buforze zmagazynowana to wystarczy? Woda wystarczy, natomiast problem jest inny. Problem jest taki, że bufor oczywiście jest podłączony pod wodociągi tutaj w miejscowości i w momencie, kiedy nie ma prądu, wyłącza się hydrofor i nie pcha tej wody do góry. Stąd też już wymyśliłem sobie, jak zrobić, żeby w momencie, kiedy tej wody bardzo ciekawy w wodociągach, co zrobić, żeby wypchnąć tą wodę z naszego buforu, czyli do góry, żeby mi o to było. Więc, ale wtedy muszę już pilnować, ponieważ temperatura wody w tym buforze zawsze jest około 47-8 stopni. Trzeba czasami puścić na 60 stopni, dlatego że pamiętajmy o tym, żeby nie zagnieździły się bakterie, stąd trzeba co jakiś czas po prostu ten bufor wygrzać wyższą temperaturą, biologiczne zagrożenie eliminować. Natomiast w momencie, kiedy rzeczywiście ta temperatura spadnie do 40 kilku stopni, można korzystać tylko z tej wody, ona wtedy poleci oczywiście na górę, tylko musi być ciśnienie. Co zrobić, żeby było ciśnienie? No to mamy coś takiego jak na dole, można zobaczyć. Tak. Mamy podłączenie, które umożliwia przełączenie tego bufora. Jest podłączone teraz, że w momencie, kiedy odparuje jakaś ilość w ogóle wody z całego biegu, bo to jest piec chodzi do biegu zamkniętym, tam mamy ciśnienie, prawie 2 bary, które chodzi dynamicznie. W momencie, kiedy spadnie, piec się wyłączy i spadnie ta temperatura, co się będzie działo, do 1 bara, czyli takie naturalne ciśnienie w całym obiegu. Jeśli się okaże, że nagle gdzieś woda sparuje, odparuje, ktoś odpowietrznik odda jakieś, gdzieś się zapowietrzył, możemy wepchnąć tą wodę przy pomocy tego bufora. Dosłownie na kilka sekund wepchniemy ją z powrotem do obiegu, ciśnienie idzie do góry. Ale możemy zrobić odwrotnie. Podłączyć tą rurkę, podłożyć rurkę, że tak powiem, podłączyć rurkę od kompresora i wypchnąć tą wodę w drugą stronę, żeby poleciała na obieg budynku. Zamknąć dostęp od wody, żebyśmy nie wypychali wody do wodociągów. Zamykamy dostęp do wody i woda z naszego boilera zostanie wypchnięta. Potrzeba około 1 do 1,5, niecałego 1,5 bara i wtedy ta woda będzie u góry. Będzie ciepła woda, będzie miała 43 stopni, a wiadomo, że pół tony wody wystarczy. Jak ja jestem w zimę, bo przeważnie w zimę tego prądu nie ma, w zupełności nam wystarczy do wszystkiego. Nawet na kilka dni, jeśli by tak było. Oczywiście musimy pamiętać, że w momencie, kiedy wróci woda z powrotem, pojawi się, żeby włączyć kompresor, to tylko chwilę musi chodzić, żeby tylko na czas użytkowania tej wody, potem się go włącza, potem z powrotem odłączamy kompresor od naszego buforu, otwieramy wodę i woda z wodociągów dobija z powrotem bufor. Mamy wodę. Dzięki temu możemy mieć wodę na długi czas. Trzeba mieć tylko kompresor i złączki, które umożliwią wypchanie wody. Czyli ksiądz, można powiedzieć, że z jednej strony powinien wykazać się tutaj takim myśleniem, byciem z jednej strony pomysłowym Dobromirem, z drugiej strony trochę MacGyverem, tak? Trochę. Trzeba wymyśleć. Dużo rzeczy podejrzewam, ale powiem szczerze, dużo rzeczy wynikło w czasie budowania, montowania tutaj tego pieca, przyłączania go do całego obiegu, tutaj co panowie hydraulicy robili. No i w międzyczasie powychodziły nam pewne takie fajne rzeczy, jak na przykład to połączenie, które umożliwi wypchanie wody w drugą stronę, że nie musimy się martwić o to, że jej zabraknie. W off-gridzie bardzo ciekawym tematem właśnie jest to, że czasami ktoś sobie właśnie nie zdaje sprawy z tego, że nawet jeżeli mamy piec, jakikolwiek by ten piec nie był, tak, to właśnie potrzebny jest czynnik grzewczy, tym czynnikiem grzewczym jest z reguły glikol czy coś i tak dalej, ale jak nie mamy prądu, to nawet nie ma możliwości do regulowania ciśnienia. Nie ma szans. A w tym momencie, jeżeli nie ma ciśnienia, no to ta woda sobie nie popłynie. Nie popłynie, nie ma szans żadnych. I właśnie chodziło o to, żeby wymyśleć coś takiego, żeby ta woda po prostu popłynęła. Skoro już ją mamy zmagazynowaną, nie możemy z niej korzystać. Ciekawostką jest jeszcze to, że tak naprawdę, dopóki mamy tą wodę w tym baniaku, nie będziemy musieli jakoś szczególnie wypychać mniejszym ciśnieniem, dlatego że mamy usytuowaną łazienkę na tym samym poziomie, co znajduje się boiler. Więc rurka, która wypchnie tą wodę, a to jest ta rurka, tak, która poleci sobie w obieg, tutaj będzie woda cały czas. Proszę zobaczyć, mamy, to jest około, niedużo może, ale około, nie wiem, 50 litrów w tym zapasie, to ta woda zostanie wypchnięta do łazienki na
na dole, która jest przygotowana dla... W razie sytuacji awaryjnej mogę zejść na dół i do tej zrobionej łazienki dla naszych gości i mogę z nimi też skorzystać, bo to są te same poziomy po prostu. Wielkość budynku? 250 m². 250 m². Ile potrzebne jest tego peletu? No bo ja widzę, że tutaj u księdza to sporo kasy stoi, no bo ja tutaj widzę tak, szybko liczymy, to tutaj mamy 5000, 10, 20, no to 30, to ksiądz tu... Nie, to jest raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palet, jest około 15 000 złotych, by było skumulowane zgodnie z cennikami. Na ile to wystarczy? No mi na sezon wystarczy grzewczy 4,5 tony w zeszłym roku wystarczyło. Myślę, że w tym roku była już cieplejsza zima, więc myślę, że 4 się zmieścimy. Jedziemy, kończymy drugą paletę w tym roku. Myślę, że jak jeszcze 2 nam zejdą z tej strony. I co ciekawostka, też zachęcam, jeśli możecie kupować pelet gdzieś wcześniej i mieć go, pelet zostawiony w suchym pomieszczeniu, gdzie nie ma wilgoci, to jest sucho, nie ma wilgoci, nigdzie nie wchodzi wilgoć. Zresztą pokażę Wam też, jak uchroniliśmy budynek przed tym, żeby jej nie było. Z zeszłego roku, jeśli zostanie po sezonie, pali się zdecydowanie lepiej. Mniej wilgoci, szybciej nagrzewa budynek, szybciej następuje spalanie, krócej piec chodzi, szybciej mamy ciepło. Tylko dlatego, że wilgoci nie jest mniej. No, zwykła fizyka, nic więcej nie musimy. Tylko pod warunkiem, że mamy możliwość składowania go w suchym pomieszczeniu, gdzie rzeczywiście jest przepływ i że sobie to wszystko radzi. Czyli kaloryczność tego opału, tak, tutaj ma bardzo duże znaczenie, bo kaloryczność jest chyba ta sama, natomiast czas pozyskiwania tej kaloryczności, przez to, że on jest suchy, jest szybszy. Po prostu szybciej się spala, szybciej oddaje ciepło, no i szybciej mamy ciepło u góry. Tak. I to jest z praktyki takie obserwacje? Tak, to jest, mam to już 5. sezon, ogrzewam tym urządzeniem. Machine, jak ja na niego mówię, to jest moje machine, które służy do ciepła. Latem jest oczywiście wysprzątane. Pamiętajcie, że warunki pieca peletowego latem są 2. Albo trzeba go posprzątać, musi być otwarty, albo trzeba go posprzątać, musi być zamknięty. To już musicie określić sami. Jeśli oczywiście w Waszej piwnicy okazuje się, że piec otwarty zaczyna w środku łapać rudą, czyli rdzę, należy go zamknąć. Więc ja go wysprzątam zawsze przed sezonem. Jest zamknięty, szczelnie otwieram i dokładnie wygląda tak samo, jak był zamknięty. Czyli zwrócić uwagę, co się z nim dzieje. Co się z nim dzieje w czasie, tak. Trzeba zwrócić uwagę, co się z nim dzieje. I taka podpowiedź mała, jeśli macie sterowniki, to też czasami się zdarza, że w momencie, kiedy długo nie jest włączono prądu, bo jest wtedy wyłączony całkowicie od wszystkiego, no to czasami ustawienia sterownika po prostu znikają, tak gdzieś niechcący. Warto zobaczyć, czy są. W tym akurat nie ma problemu po sezonie, w zupełności. Zachowuje te wszystkie parametry, tak, bo wiem, słyszałem od kolegów, że czasami giną i trzeba to wszystko ustawiać od początku jak najbardziej. A tutaj chodzi sobie zwykłe defro. Co ciekawe, ten piec jest tak skonstruowany, że był kiedyś prawdopodobnie piecem takim śmieciuchowym na różne rzeczy. Że to jest opcja przerobiona? Tak, wygląda na to, że firma Defro po prostu go przerobiła. Widocznie były całe korpusy, zamknięto drzwiczki środkowe, wstawiono w dolne drzwiczki palnik i mamy piec, który spełnia się doskonale. Jakiej klasy to jest piec? 5. klasa, Delta 5. klasy, czyli spełniać się oczywiście normy wszystkie, jest to 5. klasa. Czy ksiądz taki piec poleca? O, jak już rozmawiamy tam... Defro, polecam ten piec, nie ma z nim jakichś większych problemów. Ja mam ustawione wszystko na automacie, czyli tak zwany PIT. Jest wciśnięty, reguluje wszystko. Ilość podawania, jak mówię, tych fasolek peletu, czas ich podawania, w odstępach podawania, ilość powietrza, które podaję sobie sam. Wszystko maszyna ustala sama. Nie regulowałem absolutnie nic, jeśli chodzi o parametry dodawania tego wszystkiego. No i powiem szczerze, że jestem zadowolony. Nic nie trzeba zmieniać. Wszystko robi ta funkcja PIT, która jest w środku. Ksiądz lubi się bawić w kwestii takich pomiarów, ile spala, co, jak, ile godzin chodzi, zwraca uwagę? Zwracam uwagę, dlatego że mam ustawioną pokojówkę u góry, która steruje tym piecem. Uruchamia go w odpowiednich godzinach, kiedy chcę u góry. Włącza go i wyłącza, bez względu na to, czy... I to jest czujnik od tego? Tak, to jest czujnik, tak, od pokojówki jest podłączony. Co ciekawe, nie jest to czujnik firmowy Defro, bo można podłączyć czujnik firmowy Defro, który jest zdecydowanie droższy, ale podłączyłem czujnik taki zwykły, który można sobie podłączyć, taki, że tak powiem, Auratona. Spełnia idealnie swoją pracę. Czyli ksiądz znalazł jakiś taki, powiedzmy, sterownik, który... Sterownik uniwersalny. Tak, jest taka opcja w tym piecu, w sterowniku, że można podłączyć albo oryginalny, albo sterownik uniwersalny. I został podłączony sterownik uniwersalny i to umożliwia chodzenie
cały czas, więc można tym regulować. Do tego jeszcze zrobimy jedną ciekawą rzecz. Otóż piec jest podłączony, uwaga, sam piec do jednego gniazdka, w którym jest podłączony czujnik, taki sterownik, który umożliwia wyłączenie go zdalnie przy pomocy fali radiowej pomiędzy alarmem, który jest u góry, jablatronem, chyba jablatron się czyta. Poprawię, widzowie nas poprawią. Widzowie poprawią, tak, dokładnie. Nie nasza firma, nie polska. I on umożliwia dostarczanie prądu do tego gniazdka albo odłączenie prądu do tego gniazdka. Jeśli okaże na przykład, że jestem gdzieś w terenie u nas w parafii albo wracam skądś i okazuje się, że sprawdzę czujnikiem temperaturowym zdalnie, że temperatura jest wystarczająca, a piec jest ustawiony, że ma się włączyć za pół godziny, to po prostu odłączę prąd w tym gniazdku. No i wtedy ten piec, mimo że czujnik pokojowy pokaże, że już trzeba grzać, bo już jest temperatura u góry zbyt mała, no to ten piec zostaje uruchomiony. Ale to jest przez Wi-Fi? To jest jak to jest? Ja łączę się z moją centralą alarmową przy pomocy Wi-Fi, natomiast centrala alarmowa łączy się falą radiową z tym sterownikiem. Jest to skuteczniejsze, dlatego że jeżeli tu mamy wszędzie płyty żerańskie, albo odległość jest dosyć spora, to Wi-Fi tutaj chodzi na skraju, że tak powiem, chodzenia, chwytalności w ogóle fali. Ona tu jest, pojawia się i znika. Miałem takie urządzenie kupione sobie, takie gniazdko w gniazdko się wkłada, żeby sobie tam falą robić tą Wi-Fi, natomiast raz się zdarzyło, że włączyło się, raz się zdarzyło, że się nie włączyło, po prostu brakowało, trzeba było tak kombinować. Natomiast to działa w 100%. Przelatuje przez wszystkie te urządzenia, tak samo jak falą radiową przelatuje od naszego pokojowego czujnika do tego. Czyli to nie jest typowe, powiedzmy, Wi-Fi, tylko to jest fala radiowa, dosłownie takie jak radio czasami sobie słuchamy gdzieś tam, nie tak? Nie mam pojęcia, co to jest za fala. Okej, no, ale fala, która działa. Użytkownicy będą chyba wiedzieć, natomiast na pewno to działa i jest to skuteczne. Na pewno przelatuje przez ściany, mury. Przez ściany, przez mury, tak, przez te kilka warstw tutaj tej płyty żerańskiej przelatuje. A to jest wiadomo żelbet, także również może być z tym problem. To natomiast działa w 100%. Dlaczego to jest takie jeszcze ważne? Dlatego, że gniazda, które mamy tam podłączone, są gniazdami, które są podłączone pod jedną z faz, którą mamy w budynku. W budynku mamy 3 fazy prądu. Jedna z tych faz została podłączona, i o tym będziemy mówili za chwilę, pod zasilanie awaryjne i jedna z tych faz jest podłączona tutaj. Dlaczego tylko nie piec chodzi pod tą fazą jedną? Dlatego, że mamy do tego jeszcze 3 gniazdka. Jest nam to potrzebne, ponieważ jakby prądu nie było w wakacje, a mamy solar, który cały czas chodzi, jest włączona pompka. W momencie, kiedy zabraknie prądu, pompka się wyłączy, gliko, który jest u góry, zacznie się gotować, no i mamy po całej instalacji. Więc w momencie, kiedy brakuje prądu w wakacje, dalej mamy zasilanie awaryjne, które się włącza w budynku samodzielnie, samoczynnie, po braku prądu z sieci i umożliwia cały czas chodzenie tej pompki, obieg, który umożliwia połączenie solara z tym boilerem i nie mam problemu z tym. Ja tylko dostaję komunikat w telefonie SMS-em, że brak zasilania jest w budynku i wiem, że zasilanie się włączyło awaryjne samodzielnie i cały czas. To umożliwia 2 rzeczy. Zimą jest ciepło, a latem nie gotuje nam się woda w tym boilerze albo w ogóle gdzieś na tych panelach solarowych nie ma możliwości, żeby się przegrzało to, co jest w środku, czyli glikol. A czasami się zdarzyło, jak tu przyszedłem, on był w trybie awaryjnym, grzało się do 130-140 stopni, trzeba było go całego zlać i wymienić na nowy. Teraz, kto księdzu to zakładał? Bo ja to coś czuję, że tutaj ksiądz to niezły bystrzacha jest. Nie wiem, czy bystrzacha, natomiast urządzenie solar i boiler znajdował się w tym budynku. Nie chodził jak trzeba, czasami się uruchamiał, czasami nie. Chodzi o to, że się zapowietrzał. Po prostu zwyczajnie łapał powietrze. No i wiadomo, jak się zapowietrzy ta instalacja, no to mamy pęcherz, który uniemożliwia przepływ, no i powodowało to blokadę. Zostało to naprawione. Co ciekawe, powiem, przyjechały tutaj 2 firmy, które się specjalizują w tego typu urządzeniach. Powiedziały, że się nie da tego zrobić, bo cały czas jest błąd, awaria, nikt nie oglądał instalacji u góry, natomiast sąsiad, tu Panie Mirku, ukłony w Pana stronę, umówiliśmy się, pamiętam, to była sobota w kwietniu 2019 roku i Pan Mirek powiedział, że przyjdzie i to zrobi. Umówiliśmy się na godzinę 7 rano. Chodziło o to, że już było słońce, wychodziło, więc baliśmy się, że będą te solary gorące, ciepłe i już nie będzie można na nich pracować. Pan Mirek przyszedł i to nie zapomnę tego nigdy, o 6 godzinie. Ja mówię, Panie Mirku,
Mówię, co się dzieje? Mówię, księdza, nie będziemy marnowali czasu. Przyszedł pan Mirek, no i z reklamówką różową pod pachą, tylko tyle miał przy sobie, wszedł na dach i za 45 minut, było już koło godziny 8 mniej więcej, jak schodził na dół, mówi, wszystko jest zrobione. No i patrzyliśmy, czy rzeczywiście ruszy temperatura, czy temperatura, która urośnie u góry, bo sterownik jest tak ustawiony, że jeżeli temperatura różnicy między na dole, mamy tutaj kilka miejsc pomiarów w ogóle temperatury wody, jest mniejsza o 10 stopni niż tego, co jest na solarze, wtedy pompka zacznie pchać to regularnie. I ruszyła. I chodzi tak do dzisiaj. Na ustawieniach takich standardowych oczywiście mieliśmy glikol, założyliśmy odpowietrzniki na solarach. Już teraz mamy takie bezobsługowe, bo wcześniej trzeba było odpowietrzać ręcznie, czasami się zapowietrzyło gdzieś tam, wiadomo. Dzisiaj mamy już zamontowane odpowietrzniki bezobsługowe, specjalne do tej instalacji, są na powrocie i na prawo i na lewo, jak ja tam mówię, czyli do góry i na dół. I nie ma problemu z tą instalacją, po prostu w żaden sposób. Tak pan Mirek, za co kłony wielkie dla pana Mirka, na jedną instalację. Natomiast pomysłowość tego wszystkiego to są rzeczy zasłyszane, dooglądane, czasami stworzone, wymyślone z tych różnych obserwacji w mojej głowie. No i próbowałem to aplikować do naszego budynku, do naszej instalacji, do tego, co tutaj mamy. Chyba z dobrym skutkiem, no bo na razie wszystkie te pomysły działają. Czasami wygląda to tak, że proszę jakiegoś pana elektronika, mówię mu, co chcę, żeby to, co ma być, i kupuję mu wszystkie sterowniki, bo wiem, które mają być, gdzieś tam się wszystko odczytuje dosyć sporo, no oglądam też na YouTubie, no i on przychodzi, mówi, zrobimy, proszę księdza, będzie działało. No jak pójdziemy na górę, to zobaczymy, że działa. I rzecz najważniejsza dla mnie, próbujemy uzyskać jak najwyższą sprawność tych wszystkich urządzeń, pobór z nich jak największej ilości energii, czy to cieplnej, czy elektrycznej, przy jak najmniejszych kosztach własnych, czyli nie chcemy pakować jakieś specjalistyczne super serwery, różne inne rzeczy, tylko chcemy przy pomocy raczej naszego umysłu poradzić sobie w sytuacjach trudnych. A chyba to jest słuszniejsza droga. Ksiądz jest również instruktorem survivalu i to jest ciekawy bardzo wątek, no bo tutaj... Jestem instruktorem survivalu, natomiast jeszcze byłem wikariuszem, to kilka razy prowadziłem takie zajęcia sam, pierw gdzieś spędzałem dużo czasu w lesie i też szkoląc się różnych technik, a potem już gdzieś próbowałem uczyć innych. Instruktor chyba za duże słowo, natomiast na pewno coś tam dzieciaków troszeczkę nauczyłem. Powiem szczerze, ostatni ten obóz to był już 10 lat temu, ale taka chęć gdzieś takiego życia w lesie chyba pozostaje i czasami dokupuję sobie różne rzeczy, które gdzieś mi się podobają, które wiem, że mogą mi się gdzieś tam również przydać i czasami, powiem szczerze, przydają mi się tutaj na plebanii. W domu, tak? Tak, dlaczego? Chociażby brak gazu. Czasami mamy tu butle gazowe, nie mamy gazu w sieci, więc no wiadomo, butla gazu nie ma, czujnika nie mówi, że zaraz się skończy, więc mam butle małe gazowe, takie przenośne, takie jak są po czym i herbatę sobie ugotuję, albo czasami szybko obiad przy mocy tej butli, no i nie chodzę głodny, ani nie chce mi się pić, że tak powiem, czegoś ciepłego, także mam to wszystko pod ręką, poukładane, lubię mieć porządek i w tych rzeczach chyba musi być porządek, one nie muszą być jakieś tutaj, zobaczcie, nie jest cena jakoś tak super, nie odnawialiśmy tej całej kotłowni, no bo to jest koszty gigantyczne, natomiast urządzenia wszystkie chodzą jakoś tak sprawnie, może te kable są pokręcone, natomiast żadne się nie stykają, nigdy nie są jakieś tam ogrodzone, wszystkie zbiorniki są sprawne, mają wszystkie certyfikaty, nic się tam nie cieknie, nie leje, wszystko jest pilnowane na bieżąco, także estetyki może tu zbyt wielkiej nie ma, natomiast sprawność tego wszystkiego jest świetna, ja jestem w stanie w ciągu minuty wpaść do kotłowni i zobaczyć, czy coś nie gra. Taki rzut oka wystarczy, już wiem, czy wszystko jest sprawne, czy coś nam nie domaga, albo jestem w stanie w ciągu to kilku sekund po prostu wyłączyć albo sprawić, żeby nie sprawiało nam więcej kłopotu i to chyba o to chodzi. Jedno jest pewne, że to wszystko bez energii elektrycznej, bez prądu, no powiedzmy, stanie i nie będzie działało, tak? Bo o ile kompresorem byśmy jeszcze ręcznym napompowali ten zbiornik, tak? Taką nawet nożnym pompką zwykłą, nawet do roweru jakbyśmy się zmusili, no, tak? Chyba do roweru nie dał rady, ale chyba mam pompkę, która potrafi wypchać ręcznie 13 barów. Aha, no to dużo. Dlaczego? Dlatego, że rowery szosowe potrzebują tylu barów, żeby je napompować. Aha. To nie są 2 bary jak w rowerze trekowym, ale 12-13 barów i są takie pompki, natomiast no,
podłączenie czegoś takiego i wypychanie pół tony wody do góry graniczyłoby chyba z cudem, więc... Aha, to nie. Dobrze, ale są inne rozwiązania, które pozwalają mieć prądu, bez podłączenia do sieci i o tym też również porozmawiamy, a może nie na tym odcinku, ale jak gdyby, może zajawmy w jakiś sposób i powiedzmy, że czy da się tu u księdza, da się żyć jak przestaje świecić światło tutaj te żarówki? Da się żyć. Ta żarówka akurat będzie nie świeciła, będzie świeciła ta w korytarzu. Właśnie, to ciekawy temat. Dlaczego? Dlatego, że jak wchodzimy do tego ciemnego korytarza, biorę czołówkę, zakładam sobie oczywiście na głowę, zapalam światło, żebym wiedział, ale jak wchodzę tutaj, przy pomocy czołówki jestem wszystko w stanie obczaić. Prądu, jeśli nie byłoby w tym budynku, jesteśmy w stanie zapewnić ciepło przez 48 godzin, a nawet gdzieś do około, myślę, 50-60 godzin. Jak do tej pory ksiądz tutaj jest na tej plebanii, to jak długo? Ile to jest lat? Jestem tutaj od 1 sierpnia 2018 roku. Czyli jest kilka lat, do tej pory najdłuższa przerwa w dostawie? Najdłuższa przerwa to było właśnie 48 godzin, ponad 2 dni, ponad 48 godzin, 2 dni nie było prądu. Okej, czyli na 2 dni, jeżeli każdy z nas, jeżeli każdy z Was na 2 dni zabezpieczy się przed utratą prądu i przed tym, że ci, którzy mieli Wam dostarczyć, to na pewno jest gwarancja 100%, że dostaniecie list i tam będzie faktura do zapłacenia, to na pewno to Wam to dostarczą. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię prądu, no to tej energii to się różnie tutaj okazuje, że to bywa i te 48 godzin polecamy wszystkim, żeby na tyle się zabezpieczyli. Tyle wystarczy. Myślę, że to jest tyle pod warunkiem, że chodzi piec. Jeżeli ktoś miał piec na przykład, nie wiem, kaflowy albo piec, który potrzebuje grawitacji, no to wtedy zdecydowanie dłużej. 2 urządzenia powinny zawsze chodzić, to pamiętajmy ogrzewanie, bo jest zimą zimno. Druga rzecz to jest lodówka. Przy czym lodówki są już tak konstruowane, że do 24 godzin spokojnie, jeśli są nieotwierane, zamrażarki to trzymają sobie to zimno w środku. Mogę powiedzieć, że w tym roku też w Pile u moich rodziców też nie było prądu, taki dosyć długi okres czasu. No i się okazało, że kiedy włączono prąd, to na panelu lodówkowym jest zawsze temperatura w zamrażalniku doszła do chyba bodajże -4 stopni, także nie weszła w plus. Także tyle to wystarczyło. Natomiast zimno zdecydowanie szybciej odczujemy. Doskwierało. Tak. Jeżeli nie mamy czegoś w zamrażalnikach, to, no to ta lodówka sobie poradzi z tą temperaturą, natomiast inaczej to działa to dosyć słabo, jeśli nie ma na przykład taki piec, nie ma zasilania. A ten piec jest niestety wbrew pozorom bardzo wymagający, ponieważ wiemy, że sterowniki wymagają tak zwanego czystego sinusa. I musimy wygenerować taki prąd w domu, żeby mieć ten czysty sinus. Wtedy te urządzenia nawet się nie zorientują, że mają inne źródło zasilania. I tu jest zrobiona taka opcja, że w momencie, kiedy teraz byśmy wyłączyli prąd, ten piec nawet się nie zorientuje, że ma prąd cały czas, ale już nie z sieci, tylko z naszego własnego zabezpieczenia. I ksiądz niech jeszcze powie, że to ksiądz sam zrobił. Wymyśliłem to sam, jak to ma działać w ogóle. Słuchając różnych opowieści na kanałach YouTube'owych, też pana, który przyjechał tutaj z Defro odbierać ten piec, mówił, że są takie możliwości, natomiast szczegółów oczywiście nie znałem. Poczytałem, poglądałem, wybrałem inwerter, akumulatory, całe podłączenie, no i poprosiłem pana jednego elektryka, żeby mi to podłączył u góry. Drugi natomiast zamontował tutaj gniazdka z prądem, które są podłączone tylko do tej jednej fazy. Podłączyliśmy do jedną fazę i ta jedna faza w całym budynku jest podłączona pod zasilanie awaryjne. I mamy prąd. I o tym będziemy za chwilę też mówili. Domyślam się, że pewnie pan elektryk, który to zakładał, nie wiedział, co robi, nie wiedział, co czyni, jedynie liczył na to, że ksiądz go dobrze instruuje. Pan elektryk jeden dziwił się w ogóle, po co to właściwie robię, po co mi jest to potrzebne, bo to było 2 panów, którzy jakby pracowali niezależnie od siebie w różnych dniach, więc nie bardzo wiedzieli, po co ta cała ciągłość. Drugi natomiast, kiedy mu przedstawiłem cały plan, powiedziałem, o co chodzi, wziął się do pracy i powiem szczerze, świetnie to spełnił. Chodzi to jakby jeszcze wykorzystując jakąś tam swoją wiedzę magiczną, jak ja tam mówię, elektryczną. Ja wszystko lubię robić, ale nie w prądzie. Jakoś tak mam do tego dystans. Zrobił to wszystko. Naprawdę zrobiliśmy to dosyć małym kosztem. 2 akumulatory, inwerter, 2 sterowniki, które pilnują wszystkiego w zupełności.
Czyli nasi widzowie, jeżeli będą mieli ochotę, to sobie zobaczą to już na innym odcinku, na kolejnym albo na tym wcześniejszym to było. Natomiast już mówię, jak sprawa wygląda. Teraz fajnie by było, żebyśmy sobie zobaczyli tak. No bo wiemy, że tutaj mamy tak, mamy czujnik, mamy fale radiowe, mamy sterownik do ciepłej wody użytkowej, tam mamy gniazdko, które się załącza, wyłącza i no dobrze, to teraz fajnie by było, żeby nam ksiądz pokazał, tak, ten piec, w co tą ciepłą wodę ten czynnik pcha, czyli chętnie byśmy zobaczyli grzejniki, bo z tego co wiem, to instalacja jest dość mocno mieszana, tak? Bardzo mieszana. Bardzo mieszana. Kolejna rzecz jest taka, fajnie by było zobaczyć ten czujnik, jak wygląda, bo myślę, że pewnie jedna osoba może czuć się po tym odcinku mocno zainspirowana. On jest zamknięty w puszce, także znajduje się pod gniazdkiem. Dosłownie taki detal. To są takie dosyć standardowy sterownik, który można sobie podłączyć, który po prostu włącza albo wyłącza prąd. Nic wielkiego tam się nie dzieje, on po prostu to wyłącza. Co ciekawe, trzeba wiedzieć, że jeżeli on jest podłączony, bo jest podłączony pod sieć alarmową, w momencie, kiedy nie ma w nim prądu, albo skończy się prąd w instalacji alarmowej, bo on też się kończy, tam jest akumulator chyba 7,5, taki malutki, no to ten stycznik, jeśli był włączony, to on się wyłączy. Czasami jak przyjdzie prąd, dziwimy się, że nie ma, piec nie ruszył. Dlaczego? Coś się latamy. Okazuje się, że po prostu nie ma prądu w tym gniazdku, bo alarm rozłączy wszystkie w momencie przed tym, jakby ostatnią sekundą, czy tam chwilą, kiedy będzie chodził, rozłączy wszystkie blokady, wszystkie wejścia do budynku, wszystkie czujniki, żeby nie chodziły i również mam takie doświadczenie, rozłączył mi właśnie to. Byłem zdziwiony, czemu piec nie grzeje, przybiegłem, zobaczyłem, wziąłem telefon, patrzyłem, wyłączył. To taka niespodzianka. Ale to taki nastaw, jak gdyby z telefonu można to sprawdzić, tak? Tak, można to sprawdzić z telefonie, dokładnie, możemy to sprawdzić, nie ma problemu. Działa to w zupełności, jest wszystko. A właśnie, a to może ksiądz tutaj, jak już jesteśmy, czy coś, to byśmy sobie zerknęli, bo to... Jesteśmy teraz w sieci włączeni cały czas. Tak? Okay. To są cała instalacja, cztery czujki pilnują budynku, mieszkanie, wejście do kancelarii, garaż oraz salkę. Oraz mamy nastawienie temperatury u góry, to jest termometr nad kaloryferem, więc jeśli on mi rośnie, to nie jest temperatura w budynku, proszę nie mylić tego. Okej, dobrze. To jest temperatura, która jest, bo czujnik znajduje się przy alarmie nad kaloryferem i po prostu jeśli wiem, że urośnie do 26 stopni, 7 prawie, znaczy, że już jest ciepło w budynku. A z jakiego powodu ksiądz umieścił, bo ten czujnik z reguły wszyscy gdzieś w korytarzu wieszamy i tak dalej, ale ksiądz domyślam się, że jest jakiś plan przebiegły. Dlaczego on jest nad grzejnikiem? Plan jest prosty, ponieważ nad grzejnikiem jest zawieszona router internetowy, obok niego jest podłączony alarm, ponieważ alarm wykorzystuje router również do przesyłu danych. Jeżeli się okazuje, że prądu nie ma i router się wyłącza, to w alarmie jest założona karta SIM, która mimo to dalej powoduje, że ja mam komunikację z moim alarmem i mogę go uruchamiać z daleka. Co znaczy, że jeżeli nie ma prądu w tym budynku, ja wyślę do alarmu komunikat, żeby uruchomił piec, a piec zostanie uruchomiony przez czujnik w alarmie, który wyśle falę radiową do tego gniazdka. Nawet jeżeli nie ma prądu, to na moment startu ja potrzebuję chociaż na chwilę, żeby stało to uruchomione. Jeśli tutaj zostanie uruchomiony prąd, no to koniec. Jeśli by się okazało, że na przykład w alarmie nie ma prądu, albo się skończył zwyczajnie, albo nie ma sieci internetowej, no bo ona potrzebuje się z nią skomunikować. Jeśli nie ma prądu, to router zostanie wyłączony, ponieważ jest odłączony od tej fazy, na której jest prąd. Nie uruchomiłbym pieca zdalnie, a dzięki temu to uruchamiam. Stąd pomysł na to, żeby ten czujnik nie pokazuje mi temperatury w budynku, bo ja wiem, jaką mam temperaturę ustawioną na czujniku pokojowym, tak, więc to mnie nie interesuje. Natomiast jeśli jadę zdalnie, uruchomię sobie piec zdalnie, włączę prąd w tym gniazdku. Jeśli zacznie w ciągu 1,5 godziny rosnąć temperatura na tym czujniku, który teraz pokazuje 26,4, no to wiem, że piec się uruchomi i chodzi. A będzie tak długo chodził, aż po prostu nie każe mu go zdalnie wyłączyć, albo po prostu zwyczajnie, aż nie nagrzeje temperatury, którą ma zadaną w pokojówce. Dzienna 22,4, nocna chyba 15,8. Dlatego mam taką niską, ponieważ nie chcę, żeby piec w razie jakiegoś tam niskiego spadku temperatury miał, kiedy ja będę to chciał. No i mamy oczywiście jeszcze czujniki. To urządzenie, ten alarm jest w stanie wykorzystywać 4 wejścia, tak zwane PG. Jedno z nich jest włączone i to jest tamto. Jeśli byśmy nacisnęli teraz OFF, piec się wyłączy. Widzimy teraz, że piec następuje wygaszanie pieca. Do godziny 10 miał chodzić, jest sprzątanie pieca. Chodził sobie tyle czasu, więc się teraz wyłączy, wysprząta. U góry już powinno być zdecydowanie ciepło. Także
ten termometr tam jest położony przemyślnie, ponieważ chcę, żeby on się komunikował bezpośrednio z alarmem, który tam wisi. Alarm jest zamontowany koło Wi-Fi, ponieważ generalnie wysyła mi informacje. Jest taka sytuacja ciekawa dosyć, że przez tą instalację dochodzą dwa komunikaty. Jeden przelatuje SMS-em przez sieć Jablatronu, a drugi przelatuje, jeśli nie ma Wi-Fi, no to przelatuje bezpośrednio z mojego alarmu przez kartę SIM, która tam się znajduje, którą sobie gdzieś tam co jakiś czas doładowywuję. Czyli ksiądz ma tutaj dwie sieci Wi-Fi. Nie, jedną sieć Wi-Fi, tylko jedną. To jest jedna? No jedna to skąd ta druga karta jak gdyby w tym routerze? Ta karta jest potrzebna do tego, karta jest w routerze do Wi-Fi w całym budynku, a druga karta jest włożona w alarmie ekstra. W momencie, kiedy... Ale to jest ten sam rachunek, tylko pod tym samym rachunkiem? Nie, te dwie karty są kupione na karty prepaidowe po prostu, doładowywane kiedy ja chcę. A, okej. Nie muszę mieć abonamentu do tego, po prostu jak patrzę tylko, że mi brakuje, generalnie dobija mnie 10 zł na miesiąc. I cała ta instalacja sobie świetnie. I to jest, i to jest, bo... Znaczy ta jedna jest routerem, to jest stała opłata, natomiast ta prepaidowa w alarmie doładowuje sobie co miesiąc tam 10 zł. Bo tutaj jak gdyby ten przesył danych jest na tyle mały, że tak, nie ma potrzeby. znikomy, bo jak prąd jest, no to właściwie ta karta nie wykorzystuje tego wszystkiego. Czyli ten alarm zasadniczo i te 10 zł, to można powiedzieć, że to jest taki koszt obsługi tego alarmu. Stały koszt obsługi alarmu. Stały koszt. Czasami jest to 5 zł dobije, czasami 10. Jak widzę, że się nic nie działo, dobije 5 zł. Czyli z tego konta nie zejdzie, dopóki alarm się nie załączy, dopóki on nie będzie wysyłał danych. Dopóki nie wyśle mi danej na telefon. Dopóki nie wyśle danej na telefon, tylko muszę pamiętać, żeby kupić taką kartę prepaidową, która po każdym jakimś minimalnym doładowaniu przedłuża czas trwania o rok. Dlatego, że ta karta musi być zarejestrowana w sieci u producenta, przez internet oczywiście, że na tą, jakbyśmy teraz wymienili tą kartę, Jablatron nie będzie działał, ponieważ ktoś dokonał tam ingerencji zewnętrznej. Stąd ta karta jest zarejestrowana. Jeśli chcę to zrobić, oczywiście mogę zmienić kartę, zarejestrować od początku, ale abonamentowej nie opłaca się wkładać, tylko wystarczy włożyć prepaidową. W zupełności wystarczy. To taki koszt takiego obsługi, takiego alarmu rocznie to jest około 100 zł max. Dosyć chyba niewiele. Ale sprytnie, dlatego ten czujnik, jak pytałeś, Marcin, nie znajduje się właśnie w tym miejscu, nad tym grzejnikiem, a nie gdzieś tam ukryte, bo ja nie potrzebuję temperatury budynku, temperatury w pokojach, tylko potrzebuję w ogóle wiedzieć, czy piec został uruchomiony. I tylko tyle. Resztę uruchomią inne czujniki. Nie jestem, że tak powiem, ciekawy, jaką mam temperaturę w domu, no bo wiem, że jak ruszy i pochodzi sobie 1-2 godzinę, to mi dopa. Właśnie to jest ten minimalizm, na który ja stawiam. Oczywiście można sobie kupić czujnik Defro i zamontować u góry, zdalnie mieć całą aplikację. Można oczywiście jak najbardziej. Natomiast wiemy, że koszt tego jest zdecydowanie większy. Czy możemy iść obejrzeć sobie ten alarm, jak to wygląda, to Wi-Fi, gdzie to, jak to jest, tak? Tak, pewnie, to idziemy w takim razie. To jeszcze tutaj, zanim wejdziemy do góry, to jeszcze wejdziemy do salki, która jest wykorzystywana do przyjmowania naszych gości. Okej, dobrze. No tak, no bo przecież co, tutaj jest miejsce, gdzie można się zatrzymać, jak ktoś płynie sobie spływ kajakowy. To jest wyjście na zewnątrz, na pole namiotowe, które kręciłeś, widziałeś przez okno. Tak, One tędy wchodzą. Ja tutaj mam zamknięte, z drugiej strony stoi mój samochód, jesteśmy w garażu. Zamykam sobie z drugiej strony. Tutaj salon zrobiliśmy tak, że dosyć ciekawe to wygląda, jest obniżone. Góry mamy płytę żerańską, obniżyliśmy całą rzecz przy pomocy płyt karton gips oczywiście, mamy oczywiście LEDy wszędzie. Usunęliśmy pół metra żużlu, który w opinii panów, którzy tutaj robili, był radioaktywny, rakotwórczo, tak, cofam. Kiedyś tak robiono, takie podsypki, oni to usunęli. Wylaliśmy chudziaka, założyliśmy ogrzewanie, to jest pociągnięte tak samo ogrzewanie, 3 grzejniki, które sobie chodzą, teraz są zakręcone oczywiście. Obniżyliśmy trochę strop, mniej więcej o pół metra, wstawiliśmy okna, wylaliśmy posadzki, założyliśmy płytki. Tutaj wielki ukłon firmie Tubodzi, która nam pomogła w pozyskiwaniu, oczywiście nam dosyć rabatowo pozwolili nabyć tego różnego rodzaju płytki. Wszędzie są włożone w całym budynku, gdzie można było zrobić. Podłączyliśmy wodę, aneks kuchenny zrobiliśmy. Szafa, tutaj przychodzą chłopcy, ministranci, grają sobie w ping-ponga, grają w piłkarzyki, ale mamy też 30 parę miejsc siedzących dla gości, jeśli jest sezon, rzeczywiście to mogą przyjechać i sobie siedzieć. Tam mamy natomiast zainstalowane, już wygląda się, to jest mikrofalówka, nie? To jest serwerownia. Tam jest podłączony z góry internet z budynku naszego, przychodzi przez zewnątrz. Dlaczego? Dlatego, żeby jeżeli ktoś chciałby go dołączyć tutaj w środku, to jest to niemożliwe, natomiast to jest ciekawe, mogę odłączyć ten internet z góry
u siebie w pokoju, odłączając po prostu zasilanie internetu na dole. I wtedy wiem, że nikt z tego, oprócz tych osób, które są uprawnione, zwyczajnie nie będzie korzystał. Mamy oczywiście czujnik, to jest taki ciekawy czujnik, czujka oczywiście alarmowa. Generowała pewien problem, powiem taki dosyć, może że Wam się zdarzy kiedyś. Na wprost, jeżeli jest wiosna, mamy drogę, krajówka sobie tutaj przelatuje oczywiście, Berlinka. No i się okazało, że rano o 4, kiedy jest kwiecień, nie ma jeszcze tak dużo liści na drzewach, jakoś tak nie było wtedy. Nagle dokładnie o godzinie 4 codziennie się uruchamiała. Dlaczego? Dlatego, że zjeżdżające z góry tiry powodowały się jakiś odbłysk przez tą jedną czy drugą szybę, no i uderzały w tą jakimś blaskiem w ten czujnik. Tak to wyglądało. Poprosili firmę, która to montowała. Nie wiedzieli, co się dzieje. Sprawdzili czujnik zdalnie. Okazuje się, że jest super sprawny, nic się nie dzieje. Ale zrobiliśmy taką sztuczkę, ponieważ ustawiono tak, żeby ten czujnik otrzymywał 2 impulsy ruchu w ciągu, powiedzmy, chyba sekundy. No i wtedy dopiero miał uruchamiać alarm. I od tego momentu zostało to zmienione. Czujnik działa, chodzi, jak gdybyśmy teraz uruchomili alarm, możemy to zrobić zdalnie. Ruszymy się, syrena będzie wyła. Także taki detal. Czasami może Wam się zdarzyć, nie wiecie, czemu jedna czujka się włącza. Widocznie może jest jakiś odbłysk, może coś przejeżdża i rzeczywiście o godzinie 4 rano regularnie tak się działo. Zmieniliśmy to, problem w ogóle minął od ręki. No i doprowadziliśmy Nosalgę do takiego użytkowania, że tak powiem. Aneksik, mamy ciepłą wodę, tomaszówka. Tomasz ten trochę niewierny, ale też na pamiątkę mojego brata. Zrobiliśmy łazienkę, tutaj nie było nic. Tu nie było w ogóle posadzek, nic. Teraz mam łazienkę, prysznic, ciepła woda, toaleta. Żeby nie było problemu z ręcznikami papierowymi, mamy też zmywarkę. Nie zamykaliśmy... Suszarkę, przepraszam. Nie zamykaliśmy tego na kluczyk, ponieważ wiemy, że różne rzeczy się zdarzają pod prysznicami. Mamy tutaj jest taką kreseczkę, można sobie przesuwać, że jest zajęte albo jest otwarte. Zajęte albo wolne, ludzie z tego korzystają, zamykają się. Oczywiście mamy też wentylację, żeby cały czas chodziło. Co jakiś czas oczywiście w takich budynkach, kiedy nie korzystamy z tego, trzeba tą wodę w środku wymienić, żeby po prostu uchronić się przed nieprzyjemnymi zapachami. No i właśnie, tutaj warto zatrzymać się, bo to bardzo często jest tak, że jeżeli mamy obiekty, z których nie korzystamy często, to należy bacznie zwrócić uwagę na co? Na zalanie syfonów. Tak, i tutaj zalewamy syfony, zobaczcie, Marcin, możesz potwierdzić, nic nie czuć? Nie, ale to... Tak. Nic nie czuć absolutnie. Zalewam te syfony regularnie, one parują. Natomiast taka ciekawostka, też był taki mały kłopot u nas z nami, ponieważ okazało się, że u góry mamy odpowietrzniki w głównym kanale, który tu się znajduje, kanalizacyjnym. One nagle stanęły, takie grzybki. No i okazało się, że nagle robiło się podciśnienie. Efekt jest taki, że z syfonów zaczęła być wyciągana woda. Ja je zalewałem, patrzę, co się dzieje. I cały czas woda nam ginęła, baliśmy się, że coś się dzieje z tą całą naszą kanalizacją. Mieliśmy taki mały problem. A ona była wypychana po prostu? Ona po prostu była wysysana, dokładnie tak. Wysysano wodę, bo robiło się podciśnienie. Grzybki uruchomiliśmy z powrotem, syfony zostały zalane, zapach zniknął, wszystko działa perfekcyjnie. Tu zalewałem też, poprawiałem to chyba 2 czy 3 dni temu, chyba w środę czy we wtorek. Nie ma żadnego zapachu. Szambo mamy tutaj na zewnątrz, po drugiej stronie jakieś 4 metry od ściany, wszystko chodzi sobie dość ładnie. I to wszystko tutaj też robiła taka firma pana Łukasza. Wszystko. Pomagali. Oni robili właściwie. Ja na budowlance nie mam czasu, jeżdżę do szkoły, uczę w szkole, próbuję na to trochę zarobić. Tutaj też zrobiliśmy, żeby nam taki tyk mozaikowy ładny. Żywiczny. Żywiczny, żeby nie zniszczyć tego zbyt szybko, żeby się jakoś tak szybko nie ekstrapowało i tyle, nie? Pogratulować, bo naprawdę fajnie to wszystko jest ogarnięte. 50 m2 też. Co jest ciekawe, tutaj jest włączone ogrzewanie. Ciepło jest? Ciepło jest, tu jest ciepło. Nie ma tu nigdzie wilgoci. Wszystko to znaczy jest utrzymane w takim stanie, że jest chłodno, czuję, że tutaj najprawdopodobniej temperatura jest jakieś 15-14 stopni. Ale to jest idealne do tego, żeby utrzymywać to pomieszczenie w takim stanie gotowości. Tak, ono nie wymaga tutaj ogrzewania. Mieliśmy tutaj wigilię dla seniorów naszych z Lędyczka. No to oczywiście było włączone. Czas nagrzewania tej kubatury to jest 50 m2. To jest tylko 1,5 godziny do 2 godzin. Mieliśmy już 21 ponad stopni, także każdy był zadowolony, że jest fajnie ciepło. Bo grzejniki mamy tutaj raz, dwa, trzy. No to są akurat te grzejniki, które w przeciwieństwie do grzejników żeliwnych, to te mają atut taki, że są w stanie szybko zareagować. Szybko dają ciepło, natomiast ten jest wyłączony.
bo wiecie, że grzejniki są niestety takie, mają tutaj założone termostaty, które są uregulowane w momencie, kiedy temperatura spadnie poniżej tam 4, 5, czasami są różne, też widziałem nawet do 8, one się i tak uruchomią. Natomiast ten został zrobiony tak, żeby się nigdy nie uruchomił, ponieważ zablokowałem go na portkach na dole. Ci co wiedzą, tu mamy... Jest zakręcone. Zakręcony jest na dole, tamte nie są zakręcone, ten się uruchamiał. Gdzieś łapał temperaturę trochę niższą i się uruchamiał, mimo że były włączone. Natomiast te są odblokowane, tu tego zamknąłem na portkach, żeby w ogóle nie wchodził. Dlaczego? Dlatego, że te grzejniki są pierwsze w obiegu pieca. Czyli one są jakby podatne na największe ciśnienie. Tak, one dostają pierwsze wodę, ponieważ są pierwsze w obiegu. Natomiast zrobiliśmy jeszcze, no tutaj to widzisz takie całe zablokowane, to jest cała instalacja rurowa, ona znajduje się tutaj również, zanim tutaj leci woda, leci do niej i wraca z powrotem. I teraz co? Zrobiliśmy pierw, żeby rurka wypychała to z powrotem do rury wstecznej, ale okazało się, że pompka, która ciągnie, jest to wysiłek oczywiście dla tej pompki, bo obieg budynku jest dosyć spory. Więc co zrobiliśmy? Puściliśmy powrót pod posadzką i wlatuje tam sobie z powrotem do rurki i leci na skróty. Nie puszczamy go naokoło przez cały budynek, tylko z tych kaloryferów, jakby się dostała woda, wraca z powrotem do obiegu na krótko. To nam generuje to, że w momencie, kiedy byśmy chcieli uruchomić, szybciej nagrzeje nam się góra, a woda z tych grzejników, jeśli są już ciepłe, będzie szybko wracała do obiegu na skróty. To już taki nasz pomysł autorski, mój pana, hydraulika, żeśmy rozmawiali, jak to zrobić. I się sprawdza. Sprawdza się rewelacyjnie. Pod warunkiem, że ta rurka nie pęknie. Jak pęknie, to do kucia tutaj pewna. Myślę, że się tak nie będzie działo. Co ciekawe, też tutaj zrobiliśmy taką ciekawą rzecz w tym budynku, w tej salce. Mamy oczywiście pełno gniazdek, bo wiemy, że dzisiaj ludzie mają telefony komórkowe, więc mogą sobie ładować no limit. Natomiast pamiętajcie również o tym, żeby nie zakładać butli gazowych, jeśli nie ma gazu w takich budynkach. Wiecie, że jest niemożliwe, żeby butla gazowa znajdowała się poniżej poziomu gruntu. I teraz, o ile tu mamy... A dlaczego? O właśnie, bo to ciekawe jest. Dlatego, że gaz propan-butan niestety będzie nie uciekał do góry, tylko będzie się błąkał na dole. Jest to niebezpieczne. Nawet prawo w Polsce na ten temat to mówi. Stąd nie zamontowaliśmy tutaj butli gazowej, zresztą byłoby to niebezpieczne, bo tutaj mamy wejście na zero, natomiast tutaj mamy już wszędzie wyżej. Tu budynek jest wyżej, zobaczcie. Tak, bo jesteśmy w podpiwniczeniu. Jesteśmy w takim podpiwniczeniu, ale w skosie. Tak. Tutaj mamy już wysoko, natomiast tu mamy poziom, gdzie możemy wychodzić. Butla gazowa wystarczy, więc musieliśmy wymyślić inną alternatywę dla tego. Jest czajnik na wodę, podgrzewacz. Jest taka mała kuchenka, na której można sobie elektryczną podgrzać prąd. Co ciekawe, żeby nie było różnych nieporozumień z naszymi gośćmi, bo wiadomo, czyste sytuacje czynią nam przyjaciół, więc chcemy, żeby sytuacje były czyste. Ilość prądu, która tutaj zostaje dostarczana, to jest tylko około 3000 W. Albo grzejemy jedno, albo drugie, albo nie naraz wszystko, ponieważ zaraz koreczek u góry po prostu zostanie wyłączone. A jakie zabezpieczenie jest? Jakie mocy? Dziesiątka? Dziesiątki, tak. To są dziesiątki, natomiast pilnujemy tego dobrze i to się sprawdza. Powiem szczerze, wszyscy wiedzą, żeby nie robić wszystkiego naraz, no bo wtedy nie chodzi o to, że na prąd zabiorą więcej, chodzi o to, żebyśmy nie obciążali naszej instalacji tak mocno. To też żeśmy to wymyślili, żeby to obciążenie nie było zbyt duże. Po prostu możemy zmienić koreczek, wstawić inny trochę. Natomiast taka dyscyplina wewnętrzna. Dyscyplina wewnętrzna i ludzie, widzę, nawet bez mówienia, gdzieś wiedzą, że podłączenie tego mają w domach, jedno i drugie generuje dosyć dużo prądu. Natomiast tak mamy zrobione, że 2 urządzenia chodzą równocześnie. Natomiast ktoś chciałby podłączyć jeszcze trzecią, powiedzmy tutaj do gniazdka jakąś swoją kuchenkę elektryczną, za chwilę nie będzie prądu w całym budynku, w tej części. W tym pomieszczeniu, w tej części. No i będzie telefon do księdza, co się stało, że nie ma prądu. Idziemy zobaczyć teraz to Wi-Fi, jeżeli możemy. Tak. I myślę, że to będzie fajny taki akcent na zakończenie odcinka. Tu jest założona skrzynka alarmowa, to jest czujnik temperatury, to co mówiliśmy sobie na dole. Aha, to jest to oczywiście. Właśnie, to jest to. No, to jakiś to się nam pan rozdawał. Taki czujniczek, tak? Tak, czujniczek i to jest wszystko spięte razem, dlatego jest kaloryfer, bo jest ciepło. Tu mamy spięte razem, tu jest sieć LTE po prostu założona, Wi-Fi. Nie mamy stałego łącza. Mamy natomiast nadajnik w mieście, tutaj na obrzeżach, więc sobie spokojnie daje radę. To jest wszystko spięte razem, to jest stara skrzynka po alarmie. Wszystko chodzi. Jest sprawne, wszystko ze sobą razem. I to jest dokładnie ten czujnik, o którym mówiliśmy, czyli nad tym grzejnikiem. Tak, znajduje się czujnik. Tak, znajduje się czujnik, który pilnuje
temperatury. W momencie, kiedy wyłączymy cokolwiek albo włączymy, mamy sytuację. A tu mamy tą pokojówkę, Tak. która pokazuje nam temperaturę, którą mamy włożoną. Oczywiście. Okay. Na dole. O, teraz sobie niby chodzi jeszcze. Możemy go zresetować. Powiedzmy, będzie już teraz, niech się włączy. Nie ma problemu. I on wysyła komunikaty na dół do pieca, że tam ma sobie po prostu działać dalej, sprzątać, robić co tam będzie chciał. Nie? I tak to wygląda. Pytanie jest takie. Odnośnie grzejników. Parę słów księdza przemyślenia, jak sprawa wygląda. Jakbyśmy mieli tutaj te typowe takie, powiedzmy, nowe grzejniki typu konwektory, a te żeliwne. No bo tutaj tak, ksiądz ma swoją teorię na ten temat. Ja mam swoją teorię na ten temat. Tu jest suporek postawiony. Tak? Nie było to ocieplone. W momencie, kiedy zamontowaliśmy ten piec peletowy, jak przedłem, te grzejniki oczywiście były super gorące. Natomiast w tamtym pokoju, gdzie spałem, było zimno. Nie było cieplenia. Teraz założona jest styropian 15. Wokół, wszędzie. Na tych dwóch ścianach jest tu troszeczkę 10. Te się sprawdzają dla mnie lepiej. Możesz dotknąć, są super gorące. Okay. Piec się wyłączył już 10 minut temu, prawda? Byliśmy na dole. Nie, no tak. To znaczy, no są takie, ja myślę, że to jest w granicy 60 stopni tak. Około, tak? Czyli... Ludzie się boją tak samo rzecz ustawiania temperatury na piecu. Ja mam ustawione 70 stopni, dlatego że dlatego że mam połączone grzejniki i żeliwne i te takie panelowe na ścianach, no ja sobie wierzące. Te długo się nagrzewają, długo trzymają ciepło. Tu jest cały czas bardzo fajnie ciepło. Natomiast powiem tak, jeżeli chcemy założyć grzejniki takie białe, takie ścienne, ładne, będzie wymagało tego, żeby piec peletowy chodził zdecydowanie dłużej. W sensie na stałe. Zresztą piece są tak konstruowane, z tego co się dowiadywałem, żeby one chodziły właściwie cały czas. Mój piec chodzi tak, jak ja mu nakazuję, żeby chodził. Nie chodzi cały czas, absolutnie. Natomiast te grzejniki rzeczywiście utrzymują temperaturę dosyć długo. Ja ich nie będę montował. Połączyliśmy dwie instalacje. Zobaczcie, tam ma trochę głupsze rurki. Na dole są z rurkami miedzianymi. To jest wszystko wspięte razem, wszystko. Tam, gdzie zaukładaliśmy już nowe grzejniki, to założyliśmy panelowe, ponieważ tych już nie było. Natomiast tam, gdzie zostały te stare, tu mamy, proszę, jeden, tu mamy drugi. Są pomalowane, taki kolor czekolada, coś takiego. I one się świetnie sprawdzają. Założyliśmy odpowietrzniki, mam termostaty. Ten tutaj ma termostacik. Wszystkie mam termostaty. Te są wszystkie na maksa podkręcone, dlatego że tylko jeden z nich jest podkręcony niżej, ponieważ znajduje się jak najbliżej czujnika pokojowego i chcę, żeby nie było tak, że on się nagrzeje szybko i wyłączy pokojówka, wszędzie nie będzie temperatury, więc tutaj ściągnąłem troszeczkę na 4,5 i tak mniej więcej zbalansowałem jednym tylko termostatem całą temperaturę na tym poziomie. Oczywiście mam 3 termometry na tym poziomie i każdy z nich pokazuje trochę inną temperaturę. Ale cóż na to poradzimy. Okay. Pójdziemy dalej. Czyli tutaj też dodatkowo w całym budynku mamy pomieszczenia dla gości, tak? Tu jest pokój dla gości, tu już przyjeżdżają goście. Okay. Tu jest drugie pomieszczenie dla gości. Ale właśnie, i teraz pytanie jest takie, czy wszędzie tutaj jak gdyby są, czyli typowa... Teleskop, leży nasz teleskop, do obserwacji nieba. Obserwujemy sobie niebo, tak, mamy do psa na ósemkę. Bardzo fajne. I tu mamy pomieszczenie takie gospodarcze, też nie jest ogrzewane, ale tutaj wyglądało tak. Tu był próg taki z tyle 10 cm, dodaliśmy posadzkę. Tu jest największe pomieszczenie, to jest 30 metrów ponad. To nie widać, ale... Na każdej plomanii. Mamy rzeczy, gdzie mamy kartony i różne rzeczy. Tu nie jest ogrzewane w ogóle. Natomiast samo pomieszczenie jak na dole. 2 pokoje, łazienka, to jest właśnie pozostałość po naszej rurze kanalizacyjnej. Obieg był niezamknięty, nie dokładano. To i lało się. Zrobiliśmy tak zwaną deweloperkę, jak to mówię. Ukryliśmy wszystko, wylaliśmy posadzki, podłączyliśmy oczywiście ogrzewanie, założyliśmy kaloryfery. Jaki jest pomysł na to pomieszczenie? No nie jest na razie żaden, ponieważ ono jest niewykorzystywane. Ja nie potrzebuję mieć takiego pomieszczenia, jeszcze więcej. Jak ktoś będzie kiedyś chciał z niego korzystać, oczywiście jak najbardziej, może je doprowadzić, jest doprowadzony do stanu takiego używalnego ładnie. Tu jesteśmy na 10 metrze teraz u góry, 9-8 metrów mamy. A tu rosną w sezonie, że tak powiem, wegetacyjnym znajdują się moje kaktusy. To taka pasja. Taka pasja, to są prawdziwe kaktusy przywiezione z Argentyny. Ksiądz sam je przywiózł z Argentyny? Nie, ja je otrzymałem. Oprócz tych hodowlanych, jeden wyhodowałem z nasionka i to jest ten. Trzyma się ładnie. Te wszystkie były takie malutkie jak te.
Teraz ładnie się pohodowały. Kwitną, one są piękne, kwitnące. Niektóre z nich kwitną. Ale one są takie, powiem księdzu, takie ładne są. No tak. Tak, no kaktus, No wbrew, taki, kaktus no wbrew pozorom takie... wymaga dosyć dużej troski. Od 1 października do 1 kwietnia znajdują się tutaj w tym pomieszczeniu. Nie mogą być podlewane i nie mogą być przegrzewane. Aha. Wracają, one pół roku są na dole i rosną, są dbane, pół roku są tutaj i są niedbane, ale sobie świetnie radzą. Tak muszą być. Jeśli byśmy je zaczęli teraz podlewać, nie miałyby dużo światła, co się stanie? Zaczną się robić takie odrosty, takie cienkie, jasne. No nie będzie to zbyt ładne. Te dostały za dużo słońca, ale sobie poradzą. Będą sobie żyły raczej więcej, ale bardzo je lubię. Wbrew pozorom kaktusy bardzo lubią wodę. Aha, pytanie jeszcze jest takie, jak już, bo myślę, że tutaj ten odcinek mamy super, świetnie jak gdyby tutaj dograny. Pytanie jest takie, proszę powiedzieć, bo nie poruszyliśmy tematu związanego z tymi grzejnikami. Sugestia, czy te żeliwne, czy takie konwektory? No bo ja powiem tak, jeżeli chcecie, żeby się grzało i długo trzymało, to żeliwne. Dzisiaj są już super nowoczesne grzejniki żeliwne, nie takie jak kiedyś składane z żeberek. Takie ładne wyglądają, jak mówiliśmy z Marcinem wcześniej przed filmem, jak meble wręcz, albo na ścianach się pięknie prezentują wręcz jak dekoracja. Natomiast są dosyć bardzo drogie. Jeden grzejnik potrafi kosztować kilka tysięcy. Natomiast jeśli macie możliwość dostępu takich grzejników, no to oczywiście rurki trochę większe, nagrzewanie trochę dłuższe, natomiast ja powiem szczerze, tam gdzie mam grzejniki żeliwne, temperatura się utrzymuje dość długo, natomiast tam w kuchni, gdzie mamy te panelowe gdzieś... Czyli są większe skoki temperaturowe, to w kuchni jest zawsze chłodno. Latem jest to fajnie, bo nie ma, kuchnia jest od północy, więc jest świetnie, ciągle jest taka temperatura chłodna latem, natomiast zimą się schodzi do kuchni, czuć troszeczkę. Musiałbym dużo podgrzewać cały czas, żeby tam byłem. Nie jest to jakaś duża różnica, natomiast minimalnie jest wyczuwalna. Okej, czyli ksiądz stawiałby jednak pomimo wszystko na żeliwne. Na żeliwne. Długo utrzymują ciepło. Dobrze, to w takim razie tu powiemy do widzenia naszym widzom, tak? Oczywiście zapraszamy na nasze kolejne odcinki, zapraszamy na kolejny odcinek z księdzem, w którym będziemy poruszali temat związany z prądem, energią, jak to ksiądz tutaj magazynuje i tak dalej, jakie magazyny ksiądz energii ma, które również sam skonstruował. W związku z tym, słuchajcie, zapraszam Was gorąco serdecznie na następny odcinek i widzimy się ogólnie na kolejnych odsłonach. Trzymajcie się w takim razie, do miłego, cześć. Do miłego, szczęść Boże.